Witajcie telewidzowie kolejnego dnia naszej przygody, trochę lekarskiej, trochę przeprowadzek, bo już też się przeprowadziliśmy, bo nie było miejsca. I tak wygląda karaibskie morze w Kolumbii, patrzcie. Pięknie. Przeszliśmy się deptakiem wzdłuż wybrzeża i tutaj jest po drugiej stronie druga plaża. Tutaj widzę też jacyś rybacy pracują. No jakbym miał polecić wam Santa Martę, no to bym wam nie polecił. No i tutaj ta woń, która się unosi nad tym wybrzeżem, też jest specyficzna. Zleżały kanał w sumie. Tak, takie bagno. Takie bagno, nie wiem jak tutaj ludzie mogą się kąpać, aż nieprzyjemnie się idzie wzdłuż tego deptaka. Tak. Może to przez te glony, które są też wyrzucone. Pewnie tak. Coś to na pewno robi, ale nie wiem, czy coś tutaj jeszcze... Ponoć te mniejsze miejscowości koło Santa Marta są lepsze. Zeszliśmy trochę niżej na tą plażę. Tutaj widzicie sporo takich rybackich łódek niewielkich. Jest jeszcze taki falochron zrobiony z kamieni, więc przejdziemy się do końca. Z tej strony też jest port kontenerowy i jak się przyjrzycie, po lewej stronie, teraz na środku, no to przypłynął jakiś kontenerowiec. Tak jak na tamtych plażach był syf, tak samo tutaj, patrzcie, widać, że tutaj ludzie przychodzą, przesiadują, no i trochę śmieci zostawiają. Pewnie też morze trochę wyrzuca, no ale jakoś tak widać, że mało kto o to dba tutaj te miejsce. Wydaje mi się, gdyby słońce tutaj świeciło, te kolory wody byłyby piękne, bo jest taka zielonkawa, taki ma fajny przebłysk. Słońca brakuje. Ale słońca dzisiaj brakuje. Parawanów nie ma, ale jest taka konstrukcja przed słońcem. Też można sobie taki wynająć mały pokój. Mari zamówiła Ubera, jedzie po raz trzeci? Czwarty, tak. Teraz Marika jedzie na kontrolę, piąty, a ja idę film sklejać. Ciao. Dojechałam, jestem przez czasem, weszłam do gabinetu, tam ludzi jeszcze więcej niż było ostatnio. Poczekałam, aż pani wyjdzie z gabinetu, bo tak jakby te dwie pielęgniarki czy panie z recepcji pomagają doktorowi i powiedziała, że muszę poczekać, bo jest przede mną mnóstwo pacjentów, więc godzina do półtorej muszę siedzieć w kolejce. Mimo że miałam umówioną wizytę na godzinę, no właśnie na tą, którą przyszłam. 2 godziny się wyczekałam w kolejce i pan mi jakby przeczyścił ucho, nawet do niego za bardzo nie zaglądając, co tam się jeszcze dzieje. Ja powiedziałam mu, że nie słyszę, że mam jakby trochę wody, że coś tam. On mówi, że już jest lepiej, że jest otwarte, że no, że on to widział niby. No i wpuścił mi tyle wody, to chyba nigdy nie miałam wpuszczonego. I później jak mu na koniec powiedziałam, że nie słyszę, że mam jakby no cały czas problem, że nie słyszę, ale to być może jeszcze przez to zapalenie, które mnie minęło, to wziął powietrzem, zimnym powietrzem, nadmuchał mi jak takim mocnym wentylatorem do ucha, aż mi po prostu tam zawirowało. No i tyle, więc mam nadzieję, że z tego nic się więcej nie rozwikło, bo tutaj słyszałam i naczytałam się komentarzy na tych lekarzy dużo. Okej, moja taksi jest, więc idę. Mari taką pomoc uzyskała, że Marika, słyszysz? Dosłownie ciut, no. Tak, przyszliśmy do naszego ulubionego sklepu, gdzie mają polskie produkty też, ale bierzemy dzisiaj sobie całego kurczaka. Cały kurczak, nie wiem ile w Polsce może teraz kosztować, a ten kosztuje 20 000 peso, czyli wychodzi 18 zł. O tym właśnie mówiłem. Papryki z serem z Polski, zobaczcie, jest produkt polski. Są też oliwki, tu są jedne, tu jest papryczki, tu jest jeszcze hummus. Co jeszcze dobrałaś, Mari? Kawę, okej. To jest nasz kurczak, który już sobie podzieliliśmy. Ja mam nogę, Marika ma pierś z kurczaka i skrzydełko. Dzisiaj bez węglowodanów takich twardych. Mamy tylko oliwki i papryczki z serem. No i właśnie, tutaj jeszcze Marika, zestaw leków Mariki i oglądamy serial. Polecamy, bo bardzo dobry. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Kolumbii. Chciałem powiedzieć w Indiach, bo ostatnio właśnie teraz rozmawialiśmy o Indiach, więc w głowie miałem Indie, jeszcze siedzą mi w głowie. My jemy szybkie śniadanie, mamy 10 minut do wyprowadzki. Poprosiliśmy też pana, żeby godzinę później się wyprowadzić. Tutaj jak wspomnieliśmy pewnie już kilka razy, wczesne wyprowadzki są normalnie do 10, no ale nie ma problemu do tej pory, jak prosimy o 11. Ja jeszcze zaspany. Wczoraj kupiliśmy całego kurczaka, więc dzisiaj Marika podgrzała z sosem barbecue. Bierzemy się za jedzenie. Tu jeszcze korpus do obgryzienia, skrzydełko smacznego. Wyprowadzamy się z naszego B&B i tak przedłużyliśmy sobie o godzinę tutaj u właściciela, a i tak się nie wyrobiliśmy. Spóźniliśmy się jeszcze 15 minut ekstra. Zamykamy już nasz bałagan. Tutaj wszystko się na kłódki zamyka. Jeszcze mi się tutaj przewrócił kłódka z jednej, z drugiej strony, także jest. O, oddajemy klucz, zmieniamy kod, żeby nikt nie wszedł. Pięknie. Dobrze, że kiedyś w Via de Leyva dostaliśmy tą Rumunkę. Pasuje ci. Dzięki. Dzisiaj mamy dzień wyjazdowy, więc przyszliśmy jeszcze omówić nasz wyjazd do kawiarni. Marika fajną kawiarnię znalazła, o właśnie, tak się nazywa, Matta. Tutaj jest, no nie wiem, czy to basen skakiwać, czy to tylko oczko wodne jakieś, fontanna.
Przydałoby się po dzisiaj gorąco. Kawa wypita, raczej Marika wypiła kawę. Czekamy już na naszą taksę, jedziemy w miejsce, w sumie w Mercado. To jest taki bazar, się nazywa po polsku, tak. I tam odjeżdżają autobusy, więc tam bierzemy taksę, jedziemy. Mamy też plan trochę, pokombinowaliśmy z hotelami, z pokojami, napisaliśmy, także Czekam na odpowiedź. czekamy na odpowiedź. Tak, niedługo też jakiś taki ważniejszy dzień w sumie, więc też musimy jakieś zakupy zrobić. Jest już nasz człowiek. Te bagażniki małe nie ma gdzie wrzucać. Do środka damy nasze rzeczy. Jesteśmy już w środku taksówki. Marika tam się ciska trochę z naszymi plecakami, bo cała z tyłu kanapa. Marika tylko z boku siedzi. Ja tu z przodu siadłem, bo już z tyłu nie było miejsca. Jesteśmy już na miejscu i to są takie moje klimaty, czyli market, czyli taki rynek trochę. Z jednej i z drugiej strony na ulicach coś tutaj sprzedają. My idziemy, tutaj jest główny taki budynek. Tam też można usiąść na obiad, więc Marika pójdzie sobie, usiądzie na ten taki, powiedzmy, restauracyjny sektor. Tak, a ja pójdę do sklepu, tam jest market jeszcze naprzeciwko. To znaczy, że jesteśmy w dobrym miejscu. O, pan już nam mówi, że gdzieś tam, tutaj są mięsne sklepy z jednej i z drugiej strony. Zresztą po całej długości tutaj są mięsne sklepy. Dobra, my idziemy poszukać tam, gdzie można coś zjeść. Tutaj jest miejsce, gdzie można sobie posiedzieć, pewnie też zjeść. Widzę, piwo piją. Tu jest jeszcze jakiś warzywniak. Pani pozdrawia, a tutaj są jakieś takie małe restauracyjki, więc myślę, że gdzieś tutaj sobie siądziemy. Jest jedna, druga, tutaj znowu są jakieś... Tak wygląda ten market, taka niezła betonoza, trochę w takim brytyjskim stylu. W sumie hiszpański styl też to widywaliśmy już w niejednym kraju. Dobra, Marika tam na razie zostaje, ja idę jeszcze na zakupy. Niedługo będzie co świętować, więc też muszę zrobić takie zakupy pod te świętowanie. Jak wam powiedziałem, tutaj sporo się dzieje. I można tutaj sobie fajnych rzeczy pooglądać. Ja to właśnie lubię, jak się sporo dzieje. Sporo jest handlu, zawsze ludzie coś sprzedają ciekawego. O, przepraszam. Zresztą widzicie, jak jest tłoczno. A tak się nazywa nasz ulubiony sklep w Kolumbii, supermarket. Idę do środka, tam są zawsze polskie produkty. Mam nadzieję, że tutaj też będą. W tamtym sklepie nie było produktu, który chciałem kupić. O, kolega kartony nosi na głowie. Nie było produktu, którego chciałem kupić, więc jest jeszcze ten sam sklep tej samej sieci. Kurde. Sporo tutaj się dzieje. 350 metrów stąd, więc idę tam. Okazało się, że ten, co jest na mapie, w ogóle go nie ma. Są kolory budynku właśnie w kolorach tego supermarketu, ale tam już jest zrobiony inny sklep. Oni pewnie sobie gdzieś go przenieśli. No i mam jeszcze stąd do następnego 7 minut, więc idę. Jestem już w kolejnym sklepie i to jestem w sklepie koło nas, gdzie mieszkaliśmy. A my przejechaliśmy ten kawałek. Dopiero w czwartym markecie znalazłem to, co chciałem, ale jak widzicie, śpieszę się i płynie ze mnie. Wróciłem, zgrzałem się, ale mamy już coś do picia. A tak wygląda. Cały jestem mokry, plecy mam mokre, koszula mi się klei, można wyciskać wodę. Przyszła zupa dla Marcina, jak zobaczyłam, no to stwierdziłam i spróbowałam, to stwierdziłam, że też zamówię. Pani mówi, no mówiłam, dobra. Jaka wkładka? No mięso, także ja zrozumiałam, że to jest zupa na żeberkach czy na kościach. I myślałam, że to same kości tutaj będą po prostu, że taka jasna zupa będzie zalana po prostu. Czasami takie są tutaj. Dlatego mówię nie, a ona taka treściwa tutaj, zobaczcie. No, dobra zupa. No, Także... trochę jak fasolówka gęsta, ale bez fasoli. Mari spróbowała zupy i też sobie zamówiła. Mari załatwia sprawy jeszcze na telefonie, kończy swoją zupę, a ja już dostałem swojego steka. Mam tutaj stek, widzę, jest fasola, ryż, banan, smażony na słodko będzie i do tego surówka, pomidor i sałata lodowa. O, i Marika też ma już swoje danie. Marika, kurczaka wzięłaś. Carne guisada, Sí. pollo guisado. Perfekto, gracias. Pani zadowolona, że przyszliśmy. Kurczaka wzięłaś, myślałem, że karne. Nie, ja też to właśnie muszę tutaj przybliżyć, bo nie wiem, czy słychać. Wziąłem kurczaka, zapomniałam, gisada, chyba coś innego niż to asada carne. I to podobno właśnie jest takim sosem, jak tutaj widzicie, z... Nie wiem, marchewka, jakieś warzywka. No ładnie to wygląda, zobaczymy. Nówka. Smacznego. Dzięki. Obiad zjedzony, idziemy teraz złapać autobus albo jakiegoś busa do tej miejscowości, do której chcemy jechać. Pamiętajcie, że najlepiej pytać. My podpytaliśmy i powiedzieli nam, że te minibusy, vany jeżdżą do naszej miejscowości. Super, przyszliśmy do jakiegoś tutaj biura i kupimy bilety od razu u pani. W busie jest mało miejsca, więc te walizki trzeba dać na górę, ale coś nam się tu pogoda wali, robi się dość ciemno. Nie wiem, czy nie będzie tutaj gdzieś padać z tych chmur. Mam nadzieję, że nie, bo będziemy pewnie jakieś 40 minut jechać. Marik, jeszcze naszą Rumunkę oddamy. Jesteśmy w środku, nie ma tutaj zbyt wiele miejsca, siedzenia takie wąskie, że ja siedzę na 1,5. O, dobrze, na szczęście już zamyka, bo tutaj jeszcze jakby jedna osoba miała wejść, bo tutaj 4 miejsca. Mniej Bardzo. miejsca niż w Ryanerze. No dokładnie, ale jedziemy. No to ruszamy powoli.
Jesteśmy po 50 minutach, dojechaliśmy do Mika, wjechaliśmy z poziomu morza na 600 metrów prawie. Tutaj jest bardzo górzysty teren i większość hoteli jest gdzieś właśnie, tam trzeba wjechać powiedzmy jeszcze wysoko w górę, więc często ludzie biorą jakiś transport, żeby ich tam wozić. U nas jest niecałe 10 minut, żeby dojść, spróbujemy dojść bez żadnego transportu, ale już pięknie. Tam widać jakaś restauracja jeszcze. A dziewczyny przed chwilą zapłaciły 140 peso, czyli 100... Tysięcy. Tak, czyli około 130 zł, żeby dojechać właśnie do swojego hotelu. Próbuję go namierzyć, gdzie on jest, czy to faktycznie tak daleko, czy takie ceny tutaj. Chłopaki tutaj w gumowcach, oni tutaj wożą właśnie turystów po tych górach. No ale my idziemy z buda, jak już wspomniałem. Tutaj zobaczcie, już sporo turystów widać. Tam widzę jest jakiś bar, muzyka gra, tutaj jest jakiś sklep. Także to nie taka wiocha jak myśleliśmy. Marika już wystrzeliła do przodu. Wygląda na to, że jesteśmy już w jakimś centrum. Bardzo mały kościółek tutaj na środku, ale teraz z tymi walizkami nie będziemy wchodzić do niego do środka. Później tam przyjdziemy. Idziemy cały czas głównym deptakiem. Mari potrzebuje pomocy do Rumunki. Tutaj knajpeczki po jednej, po drugiej stronie. Tutaj jakaś kawiarnia też jest, także mówię wam, takie, to jest turystyczne miasteczko. Tutaj też transport gazu, no to na motorze. Kolega tutaj zaciesza. No my taką drogą do nas idziemy, bo musimy kawałek wyjść z tej wiochy. Droga jakbym po Rokosowie łaził po polnych drogach. To lis czy pies tam na drodze? Pies jakiś, dobra. Jesteśmy. To dzisiaj sobie zarezerwowaliśmy. Dobra, idziemy się zameldować do środka. My już wszystko wiemy, obeszliśmy całą chatę, zaraz wam pokażę, tak, najpierw wam pokażę pierwsze 2 dni, jakie spędzimy, bo dzisiaj to wiadomo jest dzień taki, że już nic nie zrobimy oprócz wyjścia tam na miasto. No fajna chata. Później pójdziemy na górne piętro, to bardziej wam pokażę. Tutaj dzisiaj śpimy, tutaj dzisiaj i pojutrze, czyli, znaczy jutro, w sumie 2 dni. A co to? Światła nie ma? Tak. Pokój? Jak pokój? Tutaj mamy okno, klimatyzacja. Nie ma tutaj klimatyzacji, jest tylko wiatrak, ale tutaj nie potrzeba, bo jesteśmy wyżej. Pani przyszła, właścicielka przyniosła nam pościel. Tutaj mamy taką łazienkę jeszcze. Proszę bardzo, pięknie. Prysznic ciepły. Ogarnęliśmy się chwilę, rozpakowaliśmy lekko. Idziemy teraz zobaczyć na tą wioskę, co tutaj można zjeść, jak to wygląda, co tutaj wieczorami jest do roboty. A ja jestem zachwycona tym budynkiem, tym miejscem. No Marcin znalazł na Airbnb, tak? Tak. A ja później znalazłam to miejsce na Google. No i napisałam do pani, no ale jestem zakochana naprawdę. To jak ta chata wygląda i jak jest wykonana, jak zielono w niej jest, po prostu jakbyśmy mieszkali w jakiejś, no dżungli. Dżungli, a teraz właśnie przedostajemy się po takiej drodze. Tutaj jest inny klimat, jak wam powiedziałem. Wjechaliśmy trochę w górę i patrzcie, tutaj te chmury przepływają przez te góry i też jest odczuwalna temperatura. Inna, myślę, że wieczorem to na bluzę. Ja jestem zdziwiona i też nie dowierzam. Nawet to jest aż takie niesamowite. Jak to jest możliwe, że jesteśmy 50 minut od plaży i tutaj jesteśmy jakby w całkowicie innym rejonie. A dosłownie chwilę tym busikiem jechaliśmy. No to było takie pyk, wiecie. To jest jakieś 15 km przez te góry. No i całkowicie jakbym była w jakimś innym rejonie, by mnie wysadzili. Rzecz, o której zapomnieliśmy, to spray na komary. Tutaj jest ich mnóstwo. Przyszliśmy pod kościół, ale widzimy, że tutaj jest jakaś bramka. Ale nie wiem, może to dlatego, że tutaj jest dużo psów, żeby psy nie wchodziły. Otwarta? O, otwarta, można wejść do środka. Idziemy zobaczyć, jak wygląda ten kościół. Skromny, mały, znaczy może nie skromny, chodzi mi, że mały. Ale coś tu się dzieje. Ołtarz piękny, biało-złoty. Doszliśmy i wróciliśmy w miejsce już, w którym byliśmy, bo tutaj szliśmy do naszego hotelu. I tutaj są właśnie te kluby, znaczy to jest jeden, w bilarda grają, muzyczka gra, jakiś telewizor, jakiś mecz. Tutaj też jest sklep. Marika lubi taką muzyczkę, jaki klimat. No dlatego już nie szykuję tam partyjkę bilarda z tobą. Podpytałam, ile kosztuje partyjka bilarda i pani powiedziała, to nie na partię, nie na stół, tylko na godzinę i godzina kosztuje 30 000 peso, czyli jakieś 27 zł. Tak sobie myślimy, że to w miarę sporo jest, bo gdzie indziej płaciliśmy dolara, 2 dolary, a tutaj no 30 to jest 27 zł na dolary, 7 dolarów? Nie więcej, nawet więcej na ten moment. Ładny zachód słońca zaczyna nam się robić. Ambulans w tej dziurze? Dobrze, że jest. Czy to jest osiołek? Ale ładny kolor ma. Siwo taki ciemny, grzywa czarna. Piękny. O! Nie chcę iść jak to osioł. Tak. Dzisiaj jest sobota i ławki wyciągnęli na zewnątrz, bo niedawno tych ławek tutaj nie było i wygląda na to, że będzie msza odprawiana na zewnątrz w sobotę wieczorem. Wróciliśmy już do naszego
hotelu, apartamentu i mieliśmy coś zjeść na mieście, ale jak patrzyliśmy znowu te amuerso, znowu te obiady i dobra, to mówimy, zrobimy sobie ziemniaki z jajkiem. Prosty polski obiad. Za mną już chodzi pizza jakiś czas, ale popatrzyłam na te pizze, które mają tutaj na mieście. No i powiem, nie zachęcająco, tak bym sobie kupiła pizzę z marketu i ją odgrzała i posypała tam ewentualnie jeszcze jakimiś dodatkami ekstra. No i cena też koło 40 zł za taką pizzę już dla 2 osób trzeba dać. A to nam wyszły ziemniaki tutaj 3 zł mniej więcej, cebula, jajka. No, w 10 zł się zmieścimy. Pamiętacie, jak latałem po mieście, po sklepach? To teraz wam pokażę, za czym latałem. Fox. Skoczna. Skoczka. Szkocka. O, szkocki blend. Tak, za tym biegałem. I to właśnie w tym sklepie, bo w tym sklepie jest najtaniej. 35 kosztuje 1000 peso, czyli lekko ponad 30 zł, a w innym sklepie ta sama butelka kosztowała 75, więc dzisiaj po jednym do kolacji. Ładny kolor ma. Jak na taką tanią dyktę. Muszę się schylać, bo ty jesteś niższa, to nie nagrywasz. Zdrówko. Zaczynamy weekendowo wypoczynkowy czas. Tak. Marcinowy, bo się zbliża jego święta. W takim razie moje zdrowie już. Twoje zdrowie. Zobaczcie, co nam wleciało. To wygląda jak mały ptak. A to jest jakiś owad. Albo jak mała myszy ze skrzydłami. Naprawdę, no jak się przyjrzysz, to jaka mysz. Tułów małej myszy plus te skrzydełka. Wróżka. Ładne to, ale zobaczcie, zwariowała. Pewnie chce uciec, nie wie jak stąd wylecieć. Do góry chce lecieć cały czas i uderza. O. Dobrze, że Marcin tutaj dał jajo, wyczuł w ryku, bo tak zajeżdża. O matko. No dobrze, że nie wylądowała na patelni, bo zobaczcie, moje danie już tutaj zrobione, gotowe. Marcina ziemniaki jeszcze się podsmażają i miały być właśnie te jaja, ale idę... Ale czułem pod tym, że jest kurde jakby miękka była i musiała być gdzieś pęknięte i od razu czuć, że rozwalone. Ale tak zajeżdża, w życiu nie czułam, żeby tak jajo jechało. Owada już nie ma, poleciał, ale za to my jesteśmy w hacjendzie i bierzemy się za jedzenie tutaj. Drugi wleciał. A jak? Są jajka, ziemniaki, oliwki, papryczki, serek jakiś w środku. Wszystko się już tak lekko rozpuściło. Jeszcze te żółtka teraz wyciekną, także smacznego. Smacznego. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie, komentowanie, lajkowanie, subskrybowanie. I już dzisiaj zapraszamy Was na kolejny odcinek, gdzie idziemy na lekki trekking do dżungli. Miał być trochę dłuższy trekking, ale nie wypaliło, ale to już się dowiecie dlaczego w następnym odcinku. Także jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!